Był synem polskiego muzyka jazzowego i duńskiej pielęgniarki, a wkrótce stał się też legendą Manchesteru United i najlepszym bramkarzem świata. Alex Ferguson do dziś nie może nadziwić się, że kupił go z Danii za frytki. Peter Schmeichel był jak wielki niedźwiedź, który pożera napastników, choć z drugiej strony, kiedy poszedł na solo z niższym o głowę Royem Keane'em, to szybko wrócił z podbitym okiem. Taka właśnie była dawna szatnia Manchesteru, nikt się tam w tańcu nie certolił. W tym odcinku opowiem wam, z jakich odpałów Schmeichel został zapamiętany w szatni United, dlaczego opuścił Manchester w momencie największej chwały i co ogólnie siedzi w głowie faceta, który jako bramkarz potrafi strzelać gole, a po karierze czyścił kominy w Warszawie i zagrał na gitarze u boku Robiego Williamsa. Oczywiście szeroko porusza też wątek jego polskich korzeni i o tym, co właściwie w Danii robił jego ojciec, bo jak się okazuje w PRL-u pojechał tam jako szpieg. To jest naprawdę bardzo ciekawa historia. Razem z moimi siostrami jesteśmy zgodni, że to hańba, że ojciec nigdy do nas nie mówił po polsku. Opowiada Schmeichel o swoim pochodzeniu. Jesteśmy w Glotsaxe, niecałe 10 km od centrum Kopenhagi w Danii. Dzielnica ta do dzisiaj szczyci się faktem, że to tutaj urodził się Peter Bolesław Schmeichel. Jego historię naturalnie muszę rozpocząć od polskich korzeni. Ojciec Antoni Schmeichel był Polakiem, a matka Inga Dunką. To od polskiego pradziadka Peter odziedziczył swoje charakterystyczne drugie imię Bolesław, które przez lata będzie przypominać o słowiańskich korzeniach. Młody Schmeichel dorastał w domu, gdzie, jak sam później wspominał, polskości właściwie nie było. Język polski w naszym domu nie istniał, a ja zawsze chciałem grać dla reprezentacji Danii. Od zawsze było to moim największym marzeniem, wyznawał bramkarz po latach. Choć formalnie do 7 roku życia posiadał polskie obywatelstwo, to jego serce od początku biło dla Danii. Dopiero po latach nagabywany przez polskich dziennikarzy o wątek naszej ojczyzny odparł szczerze: to hańba, że nie mówię po polsku. Naprawdę bardzo chciałbym nauczyć się waszego języka, ale jest już za późno, opowiadał duński bramkarz. Historia jego ojca Antoniego jest osobnym, fascynującym rozdziałem. Urodzony w Wąbrzeźnie przeżył piekło II wojny światowej. Niemiecka bomba zabiła mu ojca, a matka została zesłana na Sybir. Po wojnie wraz z rodzeństwem Antoni zamieszkał z dziadkami od strony matki w Chełmży, w małej miejscowości 20 km na północ od Torunia. Tam mimo trudnych czasów znalazł ukojenie w sporcie i muzyce. Trenował w klubie Legia Chełmża, gdzie uprawiał boks i piłkę nożną, grając na wszystkich pozycjach. Pasja do muzyki ostatecznie wygrała. Antoni ukończył szkołę muzyczną w Toruniu i związał się z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, gdzie jako instrumentalista współpracował m.in. z kabaretem Bim Bom. Zaprzyjaźnił się m.in. ze Zbigniewem Cybulskim i poznał Władysława Szpilmana. Ale w 1961 roku miłość zaprowadziła Antoniego do Danii. W Sopocie muzyk jazzowy poznał Dunkę, której nie potrafił zapomnieć. Inga była pielęgniarką. Pierwszy raz spotkali się na pokładzie statku Stefan Batory. Potem Inga zaczęła odwiedzać teatr, gdzie pracował Antoni. Rzeczywiście zostawiłem wszystko i pojechałem do Danii, wspominał Schmeichel senior. Para doczekała się 4 dzieci, 3 córek i syna Petera. Żeby komuniści puścili mnie na zachód, musiałem się zgodzić na współpracę z wywiadem PRL-u. Miałem być polskim szpiegiem w Danii. Przeszedłem specjalne szkolenie, dostałem listę kontaktów i w 1961 roku wyjechałem za granicę. Pierwsze kroki skierowałem do duńskiej policji. Powiedziałem im o wszystkim, zacząłem się wyplątywać z macek wywiadu, opowiadał Antoni Schmeichel w rozmowie z Super Expressem. Dodawał też, że dzieci nie uczył polskiego z prostego powodu, mianowicie nie wierzył w upadek komuny. Dla niego Polska w tamtym momencie nie miała żadnych perspektyw. Młody Peter Schmeichel z kolei zaczął kopać piłkę w wieku 8 lat. W 1972 roku, 7 sierpnia, zaliczył debiut w lokalnym zespole. Ciekawe jest to, że przez 2,5 roku jego drużyna w ogóle nie przegrywała. To musiało zwrócić uwagę skautów innych klubów. Młody Peter miał również inne zainteresowania sportowe. Niewiele brakowało, by jego życie potoczyło się zupełnie inaczej. Na początku wolałem piłkę ręczną, opowiadał Schmeichel. Ta wczesna przygoda z piłką ręczną okaże się nieoceniona w przyszłości. Umiejętności pracy rękoma i poruszania się w ograniczonej przestrzeni staną się jednym z jego największych atutów jako bramkarza. Od dzieciństwa Schmeichel kibicował też Manchesterowi United. Jego idolem był Gary Bailey, bramkarz Czerwonych Diabłów, który bronił dla klubu w latach 78-87. Premier League od zawsze była niesamowicie popularna w Skandynawii. Każdy chłopiec z przykładowej Kopenhagi najpierw miał idola z Anglii, a dopiero potem z Danii. W zespole Glotsaxe Hero poznał również swojego pierwszego mentora, Wendora Hansena, trenera pierwszej drużyny. To Hansen wprowadził młodego Schmeichela do seniorskiego futbolu i od początku wierzył w jego talent. Hansen nie tylko był trenerem, ale stał się niemal członkiem rodziny. Zresztą jego córka Bente wbiegła po jednym z meczów na boisko, by przytulić Petera po fantastycznym występie. Bramkarz wybronił wtedy drużynę przed spadkiem, para zaczęła się spotykać i ostatecznie wzięła ślub. Bente pozostanie u boku Schmeichela przez wszystkie lata jego wielkiej kariery.
W 1984 roku, mając 20 lat, Schmeichel przeniósł się do Hvidorwe, do zespołu grającego na wyższym poziomie rozgrywkowym. Schmeichel zwrócił uwagę tym, że nie tylko dobrze bronił, ale też strzelił 6 goli. Ta nietypowa statystyka zapowiadała charakterystyczną cechę Schmeichela, jego skłonność do wypuszczania się do przodu, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry. Ogólnie były to jednak trudne czasy finansowe. Futbol w Danii w latach 80. nie pozwalał na życie wyłącznie z gry w piłkę. Młody Schmeichel dorabiał w fabryce tekstyliów, był czas, że zarządzał nawet małym sklepem, a potem na 4 tygodnie trafił do służby wojskowej. Musiałem pracować w różnych miejscach, żeby się utrzymać. To były ciężkie czasy, ale nauczyły mnie dyscypliny i pokory, wspominał później Schmeichel. W międzyczasie pracował również dla firmy podłogowej swojego teścia, ale problemy z kolanami, które pojawiły się po długich zmianach, zmusiły go do rezygnacji. Ostatecznie znalazł zatrudnienie w agencji reklamowej należącej do Nilsa Erika Madsena, prezesa Brøndby, klubu, który wkrótce zmieni jego życie. Wiosną 1987 roku nadszedł przełom. Brøndby, czyli jeden z gigantów duńskiego futbolu, zaoferował Schmeichelowi pierwszy w pełni profesjonalny kontrakt. Był to klub o wielkich ambicjach, regularnie walczący o krajowe trofea i występujący w europejskich pucharach. Dla 23-letniego bramkarza była to szansa, o której marzył. Co ciekawe, jego pierwszy mecz to nie było spotkanie ligowe z miernym rywalem, tylko ćwierćfinał Pucharu Mistrzów przeciwko FC Porto. Pierwsza konfrontacja Schmeichela na wielkiej scenie miała nastąpić na Estadio da Chantage przed 45 000 kibiców. Wystarczyło, że obejrzałem 10 minut występu Schmeichela przeciwko Odense. Od razu zrozumiałem, że ten bramkarz jest wyjątkowy. Wspominał później Alan Hodgkinson, były bramkarz reprezentacji Anglii, który w przyszłości poleci Schmeichela Alexowi Fergusonowi. Ale tej wiosny 1987 roku Schmeichel był jeszcze nikomu nieznanym bramkarzem, który miał zmierzyć się z jednym z najlepszych klubów Europy. Jako ciekawostkę dodam, że bramkarzem Porto był wówczas Polak Józef Młynarczyk, a Porto wygrało później całe rozgrywki. Byłem zdenerwowany przed tamtym meczem z Porto, wspominał Schmeichel. To był stary obiekt, szatnie znajdowały się za bramką. Był długi tunel, a ja w tym tunelu zacząłem się trząść. Pomyślałem sobie szybko: Peter, co ty robisz? Przez całe życie marzyłeś o takich meczach, największych meczach, przed wielkimi tłumami, transmitowanych w telewizji. A ty się nagle boisz i denerwujesz. O co w tym wszystkim chodzi? Wtedy zdecydowałem, że nigdy więcej nie będę zdenerwowany przed meczem. Że to tylko moja decyzja, jak czuję się w danym momencie, opowiadał Schmeichel. Od tego momentu nerwy, które wcześniej go paraliżowały, totalnie zniknęły. Zastąpione zostały żelazną pewnością siebie, która stanie się jego znakiem rozpoznawczym. W Brøndby Schmeichel spędził 4 sezony od 1987 roku do 1991, rozgrywając 119 meczów i zdobywając, co znowu jest nietypowe dla bramkarza, 2 bramki. Ale w sumie liczby nie oddają pełni jego wpływu na zespół. W tym okresie Brøndby zdominowało duński futbol, zdobywając 4 mistrzostwa kraju z rzędu. Schmeichel dwukrotnie został wybrany najlepszym piłkarzem duńskiej ligi. To było rzadkie, by bramkarz wygrywał tę nagrodę. W Danii napastnicy mieli go dość. Schmeichel miał 193 cm wzrostu i 99 kg wagi. Był wielki, zwinny, a jego charyzmę czuć było na kilometr. Umiejętności wyniesione z piłki ręcznej okazały się nieocenione. Peter potrafił wychodzić z bramki i doskonale skracać kąty, co wtedy było rzadkością wśród bramkarzy. Jego refleks i umiejętność rzucania się w sytuacjach sam na sam były kolejnymi atutami. Ludzie mówili, że bywam arogancki, ale mnie to wtedy nie obchodziło. Nawet gdy traciłem bramki, nadal myślałem, że jestem niepokonany. Musiałem tak myśleć, musiałem wprowadzać się w ten stan umysłu, dodawał Duńczyk po latach w podcaście Petera Croucha. Ta mentalna siła nie była przypadkowa. Schmeichel pracował nad nią świadomie, rozumiejąc, że psychologia jest równie ważna jak technika. W jego głowie nie było miejsca na wątpliwości. Każdy mecz rozpoczynał z przekonaniem, że nikt go nie pokona. I choć oczywiście popełniał błędy, to w jego umyśle były one jedynie okazją do nauki, a nie powodem do zwątpienia. Występy w europejskich pucharach sprawiły, że Schmeichel zaczął być zauważany poza granicami Skandynawii. Jego nazwisko zaczęło przewijać się w raportach scoutingowych największych klubów Europy. Ale przełomowy okazał się 1990 rok, gdy Manchester United poważnie zainteresował się jego pozyskaniem. Alan Hodgkinson był wtedy byłym reprezentantem Anglii i trenerem bramkarzy, który współpracował z różnymi klubami. To on pierwszy przewidział wielką karierę Schmeichela. Jak tylko go zobaczyłem, to od razu dowiedziałem się, że jego agentem jest Norweg Rune Hauge. Szybko zadzwoniłem do Alexa. On jest tym, którego szukamy. On wygra nam ligę, powiedział Hodgkinson. Alex zapytał się mnie o cenę. 500 000 funtów, odparłem. Uwierz mi, to będzie promocja stulecia. Jeszcze raz go utwierdziłem. Ferguson był zainteresowany, ale Brøndby zażądało znacznie więcej, 1,2 miliona funtów. To była kwota, której Manchester United nie chciał zapłacić latem 1990 roku.
Transfer ostatecznie nie doszedł do skutku. Dla Schmeichela był to najbardziej frustrujący moment w karierze. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak byłem wtedy wkurzony, opowiadał Duńczyk. Mimo to nie poddałem się i powiedziałem sobie, że ta frustracja napędzi mnie, aby stać się jeszcze lepszym. Musiałem stać się tak dobry, że United nie będą mieli wyjścia i przyjdą tu po mnie z powrotem, wspominał Schmeichel. We wrześniu 1990 roku Ferguson osobiście przyleciał do Kopenhagi, by spotkać się ze Schmeichelem. Peter wspominał, że był to samolot poranny, zjedli razem obiad, a Fergie zaraz potem wrócił do Manchesteru. Cała rozmowa to były słowa otuchy, motywacji itd. Na zasadzie, graj tak dalej, będę cię obserwował. Ferguson po latach mówił, że to spotkanie było zagrywką psychologiczną, tak żeby Schmeichel z jednej strony miał poczucie, że Manchester o nim pamięta, ale z drugiej, by ciągle czuł głód. Nie obiecywał mu niczego, na stole nie było jeszcze żadnego kontraktu. Zaraz potem sezon 1990-91 był dla Schmeichela najlepszym w karierze w Danii. Trudno wyrazić to w liczbach, ale myślę, że w ciągu roku stałem się o 30% lepszym piłkarzem. Przyczynił się do tego mój trener Morten Olsen i świadomość, że jeśli dam z siebie wszystko, to moje marzenie może się spełnić, opowiadał Schmeichel. Manchester pilnie wtedy szukał bramkarza. Niedawno chociażby nagrałem odcinek o Macieju Szczęsnym, który w tamtym czasie też spodobał się klubowi z Old Trafford. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Poza tym Anglicy mocno nastawieni byli na Schmeichela. Latem 1991 roku Ferguson wrócił z nową ofertą. Tym razem Brøndby zgodziło się na kwotę £500 000. To była jedna z najlepszych transakcji w historii futbolu. Ferguson, podobnie jak wcześniej Hodgkinson, nazwał ją okazją stulecia. Przyszło w końcu lato 1991 roku. Peter Schmeichel pakował całe swoje życie do walizek. Przeprowadzka z Danii do Anglii to nie była tylko zmiana klubu. To była przeprowadzka z rodziną, z żoną Bente oraz 2 małych dzieci, z 5-letnią Cecilią i rocznym Kasperem. To było ogromne przedsięwzięcie, ale dla Schmeichela było to przede wszystkim spełnienie chłopięcego marzenia. Już na samym starcie przeżył dziwną sytuację. Kierownik drużyny odebrał go z lotniska, ale zamiast do hotelu zawiózł go prosto do ośrodka treningowego. Okazało się, że Schmeichel był tam godzinę przed wszystkimi. Możecie sobie wyobrazić, jakie to było niezręczne, będąc tam samemu. To było dla mnie totalnie nowe miejsce. Siedziałem więc sam w szatni i czekałem, a potem co chwilę pojawiali się kolejni zawodnicy. Obok stały wszystkie moje bagaże, wspominał Schmeichel. Ale prawdziwa lekcja o tym, czym był Manchester United, przyszła jeszcze wcześniej, podczas finalizowania kontraktu. Martin Edwards, czyli prezes klubu, zamiast od razu usiąść do negocjacji, zabrał Schmeichela na wycieczkę po muzeum klubu. Edwards chciał mieć absolutną pewność, że nowy bramkarz rozumiał, dlaczego przyszedł do Manchesteru United. Prezes chciał mi po prostu uświadomić, jaką będę miał odpowiedzialność, żebym szanował przeszłość, szanował historię i tradycje oraz rozumiał, kim byli ludzie, którzy tworzyli to miejsce. Manchester United to klub, gdzie zawodnicy dosłownie oddali swoje życie za te barwy, opowiadał Schmeichel. Edwards długo opowiadał mu m.in. o tragedii w Monachium w 1958 roku, gdy w katastrofie lotniczej zginęło 8 zawodników Manchesteru United. Opowiadał mu też o legendarnym Matcie Busbym, który odbudował klub ze zgliszczy, o Bobim Charltonie, o George'u Bestie, o Denisie Lowe, o wielkości tego miejsca, o tradycji, o ogromnej odpowiedzialności. Mimo niezręcznego pierwszego dnia Schmeichel szybko znalazł się w dobrym towarzystwie. Brian Robson, czyli kapitan United, okazał się wsparciem od pierwszego dnia. Cóż za fantastyczna osoba, wspominał Schmeichel. Robson miał wtedy 34 lata, kończył karierę i był dobrym duchem szatni. Zaraz potem podszedł do mnie obrońca Steve Bruce. Powiedział, że obok niego stoi pusty dom, więc żebym od razu się tam wprowadzał. Mieszkaliśmy tam kolejne 8 lat, opowiadał Schmeichel. Bruce i jego żona Janet stali się niemal rodziną. Ich dzieci były praktycznie w wieku dzieci Schmeichela. Z każdym pytaniem mogłem przyjść do Steve'a i Janet. Z małymi rzeczami, jak na przykład jak zapłacić rachunek za gaz. Kiedy wszyscy gadali o krykiecie, to on tłumaczył mi zasady tego sportu. To była po prostu nauka poruszania się w innym kraju, opowiadał bramkarz Manchesteru. To właśnie ta sąsiedzka przyjaźń pomogła Schmeichelom przetrwać pierwszy, najtrudniejszy rok w Anglii. Zaraz potem rozpoczął budowanie swojej pozycji na boisku. W Danii dorastałem z przekonaniem, że okres przygotowawczy to najgorsza część bycia piłkarzem. To 2 miesiące bycia zmęczonym każdego dnia. Wszystko co robisz to trening, jedzenie i sen. To była charówa. Ale w Anglii tak nie było. Z drugiej strony w Anglii potem w trakcie sezonu jedziesz na niesamowite intensywności. Celowo nie robi się mocnego okresu przygotowawczego, bo nie chodzi o to, by szczyt formy przeżywać w październiku, opowiadał Schmeichel. Duńczyk w barwach Manchester United szybko zgarnął Superpuchar Europy przeciwko Crvenej Zvezdzie Belgrad, świeżemu triumfatorowi Pucharu Europy. United wygrał 1-0. Peter odhaczył pierwsze trofeum, może nie najważniejsze, ale dla niego w tamtym momencie znaczyło wszystko. To był świetny początek w nowym kraju.
W lidze sprawy szły gorzej, sezon 91-92, był dla Schmeichela czasem adaptacji. Ferguson w poprzednich rozgrywkach korzystał z usług aż 4 bramkarzy. Drużyna dopiero budowała swoją potęgę. Opowiadam o tym m.in. w odcinku o Fergusonie, gdzie widać jak na dłoni, w jakich bólach rodził się tamten zespół. Mówiąc wprost, Schmeichel nie przyszedł na gotowe. Pamiętam jego początki, śmiał się Alex Ferguson. Grał na szalony gang Wimbledonu, bombardowali go. Co chwilę leciały łokcie. Schmeichel wariował, bez przerwy krzyczał do sędziów, by ktoś mu pomógł. Referee to było jego ulubione słowo. Obserwowałem go myśląc, nie ma szans, niech się przyzwyczaja, opowiadał Ferguson. Na początku miał spore problemy z oszacowaniem lotu piłki przy dośrodkowaniach, dość często zdarzały mu się proste błędy, ale szkocki menedżer widział także potencjał. Peter miał niesamowitą fizyczność, pokrywał bramkę i był odważny. Jego rozgrywanie piłki też było wspaniałe, opowiadał Ferguson. Z kolei Gary Walsh, czyli rezerwowy bramkarz Manchesteru, mówił w ten sposób. Technicznie widziałem lepszych bramkarzy, ale jego obecność, wiara w siebie i zwinność były nieporównywalne. We wszystkim chciał być najlepszy. Gdyby chciał, to byłby na czele sprintów i biegów przełajowych, dodawał Walsh. W jednym z naszych meczów jakiś gość oddał strzał z 35 metrów, który wpadł w okienko. Powinienem to obronić. Ludzie mi to wytykali, ale uznałem to za pochwałę. Widocznie byłem tak dobry, że oczekiwali, że to złapie, śmiał się Schmeichel. Był niesamowitym mistrzem w budowaniu wewnętrznej pewności siebie. Sezon oczywiście zakończył się rozczarowaniem. Manchester zajął drugie miejsce w lidze, przegrywając tytuł z Leeds o 4 punkty. Osłodą był Puchar Ligi, ale oczywiście dla Petera najważniejsze było to, że broni, nie siedzi na ławce i nie wylewa frustracji. Czuł też, że sytuacja powoli będzie zmieniać się na jego korzyść. Przede wszystkim podobało mu się to, że szatnia Manchesteru była szatnią pełną mocnych charakterów. Nie było tam klepania się po plecach, nie było nijakości. Na przykład Steve Bruce zawsze nazywał Schmeichela niemiecko z dzirą. Schmeichel wściekał się na to, bo nie był Niemcem, tylko Duńczykiem. Ale wszyscy lubili sobie nawzajem cisnąć, robili to z sympatii, a potem na boisku szli za kolegę w ogień. Oczywiście było wiele momentów, kiedy Schmeichel niepotrzebnie wybuchał. Na przykład w meczu z tureckim Galatasaray przebiegł pół boiska, by rozprawić się z kurdyjskim studentem, który wtargnął na murawy Old Trafford i palił turecką flagę. Duńczyk dosłownie rzucił nim jak szmatą. Nie był to najlepszy moment w mojej karierze, przyznawał później Schmeichel. Specyficzną naturę i wściekłość Duńczyka opisywał też z czasem Nicky Butt, który rzucił do mediów anegdotę o bramkarzu United. Pewnego dnia nasz wielki Duńczyk stał nagi i szedł po filiżankę herbaty. Zakradłem się za nim i chciałem przystawić mu gorący dzbanek do tyłka. Ale wtedy Pete odwrócił się i strącił ten dzbanek, no wiecie czym. Cała szatnia patrzyła jak krzyczy wkurzony, zaczął mnie potem ganiać po klubie, całkowicie nagi. Myślałem, że mnie zabije. Potem miał lekkie oparzenie w tamtym miejscu. Nigdy nie pytałem go, co na to jego żona, opowiadał Butt. Innym razem Schmeichel ganiał po środku pola Scholesa. Scholes lubił zakładać, że trafi w wyznaczone miejsce z 40 metrów, posyłał piłki z dokładnością centymetra i czasem dla jaj wybierał głowę Schmeichela. To były regularne zabawy, Schmeichel znowu latał wściekły. Z kolei Paul Parker dodawał, że w alkoholowej kulturze angielskiej piłki lat 90. Schmeichel był wyjątkiem, w ogóle nie tylko alkoholu. Był jednym z pierwszych, którzy podczas spotkań mówili cześć, na razie i odjeżdżał do domu. Oczywiście po pierwszym sezonie w Manchesterze United przyszedł czas na Mistrzostwa Europy. Latem 1992 roku Schmeichel leżał na plaży, opalając się i ciesząc z zasłużonego odpoczynku. Ale nagle zadzwonił telefon. To był Müller Nielsen, czyli selekcjoner reprezentacji Danii. Schmeichel był kompletnie zaskoczony. Dania nie zakwalifikowała się przecież na Euro 92. Przegrali eliminację z Jugosławią, która wygrała grupę. Turniej w Szwecji miał się odbyć bez nich. Ale świat się zmienił. W kwietniu 1992 roku wybuchł najbardziej krwawy konflikt w Europie od zakończenia II wojny światowej, czyli wojna w Bośni. Proklamowana została nowa Jugosławia, złożona z Serbii i Czarnogóry. W maju Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na nią surowe sankcje za czystki etniczne w Bośni. UEFA nie miała wyjścia, musiała wykluczyć reprezentację Jugosławii z Mistrzostw Europy. Miejsce oczywiście zajęła Dania, która zajęła drugie miejsce w eliminacjach. Problem w tym, że do turnieju zostały zaledwie 2 tygodnie. Mit jest taki, że wszyscy byliśmy na plaży, wspominał Schmeichel. Ale wiesz, mity są mitami. Wielu naszych zawodników nie skończyło wtedy sezonu, bo lokalna liga trwała. Nie wszyscy grali za granicą. Plaża dotyczyła garstki, dopiero potem ruszyliśmy na wakacje. A najśmieszniejsze jest to, że na ten wyjazd w ogóle nie był przygotowany nasz sponsor Hummel. W pierwszym meczu z Albanią zagraliśmy w strojach drużyny do lat 21. Wystarczy się przejrzeć, dlatego wszystko jest tam trochę ciasne, śmiał się Duńczyk. Atmosfera w kadrze była luźna, zbyt luźna jak na wielki turniej.
Nielsen był zaskakująco pobłażliwy, jeśli chodzi o dyscyplinę. Duńscy piłkarze na przykład wspominali później improwizowany turniej minigolfa wieczorem przed kluczowym meczem grupowym z Francją. Jedli Burger Kinga 2 nocy przed półfinałem z Holandią. Poza tym partnerki zawodników spały w hotelu zespołu w noc przed finałem. Po tym jak okazało się, że niemieccy kibice zarezerwowali już wszystkie pokoje hotelowe w Sztokholmie. Ta beztroska towarzyszyła im przez cały turniej. Innymi słowy, to była jedna wielka zabawa, futbol był dodatkiem. Schmeichel stał się rozpoznawalny w całej Europie, choćby ze względu na swoją specyficzną sztukę bronienia. Rzucał się w powietrze, rozkładał ramiona i nogi. Tworzył ze swojego ciała gigantyczną rozgwiazdę. W mediach nazywano to potem Star Jump. Aby wykonać interwencję, ważne jest utrzymanie swojej sylwetki, tak dużo jak to możliwe, przez jak najdłuższy czas, opowiadał potem Schmeichel. Ciekawostką jest to, że Euro 92 było ostatnim wielkim turniejem przed wprowadzeniem zasady backpassu. Przepisu zabraniającego bramkarzom łapania piłki rękoma po celowym podaniu do tyłu. Dania wykorzystała tę lukę w przepisach do granic możliwości. Schemat był prosty i frustrujący dla rywali. Obrońcy lub pomocnicy zagrywali do Schmeichela. On podnosił piłkę, marnował czas, a potem kopał ją wysoko. I w sumie tak w kółko. Ale oczywiście Schmeichel w trakcie turnieju dokładał też coś ekstra. Do historii przeszła m.in. jego obroniona 11 w starciu z Marco van Bastenem w półfinale z Holandią. Dania wygrała serię rzutów karnych i awansowała do finału. Holendrzy, którzy kupili tysiące biletów na finał w Sztokholmie, będąc przekonanymi o swoim sukcesie, musieli je zwrócić. Kopciuszek z Danii wyeliminował faworytów. To był szok. 26 czerwca 1992 roku, stadion Ullevi w Göteborgu. Finał przeciwko mistrzom świata. Niemcy mieli Jurgena Klinsmana, Matthiasa Zammera, Thomasa Hasslera, Stefana Reutera. Dania tymczasem miała Schmeichela, wiarę i marzenia. Tego dnia odbywał się szczyt dotyczący przyszłości Unii Europejskiej, który został przerwany na czas meczu. Kanclerz Helmut Kohl siedział w loży VIP, pewny zwycięstwa swojej drużyny. A potem zaczął się finał i znakomity występ Schmeichela. To był tak pewny siebie bramkarz, że jedno z dośrodkowań złapał jedną ręką. Duńczycy prowadzili 2-0. Schmeichel zachował czyste konto w starciu z aktualnymi mistrzami świata. Dla Duńczyka triumf na Euro 92 był przełomowym momentem kariery. Miał zaledwie rok w Manchesterze United za sobą. Był wciąż relatywnie nieznany poza granicami Anglii i Skandynawii. Ale po Euro 92 oczywiście świat go poznał. Obronił karnego najlepszemu napastnikowi świata. Zatrzymał mistrzów świata w finale. Został mistrzem Europy z drużyną, która nie powinna w ogóle tam być. Został potem wybrany najlepszym bramkarzem świata. W lipcu 1992 roku wrócił oczywiście do Manchesteru. To tutaj czekało na niego jeszcze większe wyzwanie. Mianowicie miał pomóc klubowi zakończyć 26-letnią klątwę bez mistrzostwa. Czerwone Diabły przez ćwierć wieku żyły w cieniu Liverpoolu. Alex Ferguson był pod coraz większą presją. 5 lat w klubie i ciągle bez tytułu. Wygrywał co prawda krajowe puchary, ale to było za mało, jak na Manchester United. Schmeichel rozegrał świetny sezon. M.in. wiosną zatrzymał Liverpool na Anfield. Manchester w tamtych rozgrywkach stracił najmniej goli w lidze, 31 bramek w 42 spotkaniach. Był to znakomity rezultat, oczywiście pomagający w mistrzostwie. Ostatecznie Manchester United został mistrzem Anglii po raz pierwszy od 1967 roku. Klątwa została przełamana. Pamiętam, że tamtego dnia włączyłem telewizor i pomyślałem, jeśli Oldham wygra dziś z Aston Villą, to my będziemy mistrzami. Akurat kiedy włączyłem, wygrywali 1-0. Dobrze, że nie było w moim domu kamer i nikt tego nie nagrywał, bo potem wyłączyłem telewizor i chciałem schować się za kanapę. Odczekałem chwilę i znowu włączyłem. Dalej 1-0. Włączałem i wyłączałem, ciągle sprawdzałem wynik. Tego dnia nie wiedziałem, gdzie się podziać. Po meczu usłyszałem tylko szał na mojej ulicy. Wszyscy to oglądali, opowiadał Schmeichel. Zaraz potem impreza przeniosła się do domu Steve'a Bruce'a. Wszyscy piłkarze się tam znaleźli. Oczywiście zadzwonił Alex Ferguson. Gratulacje chłopaki, wiem, że tam jesteście. Spokojnie, tylko bo jutro gramy mecz. Oczywiście nikt go nie posłuchał, opowiadał potem Schmeichel. Następnego dnia graliśmy mecz. Jeszcze rano pomagałem sprzątać Bruce'owi. Alkohol był pity i to jak. To w sumie było widoczne w pierwszych 10 minutach meczu. Ale śmieszne jest to, że potem jak się ogarnęliśmy, to zagraliśmy z Blackburn, jeden z lepszych meczów tamtego sezonu, opowiadał Schmeichel. Na Old Trafford zaczęło się święto. Manchester United pokonał Blackburn. Być częścią zespołu, który przełamał tę klątwę, to było niesamowite. To było coś, z czego jestem bardzo, bardzo dumny, mówił Schmeichel po latach. To oczywiście był początek dominacji, bo kolejny sezon był jeszcze lepszy. Eric Cantona błyszczał, młodzież jak Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham czy bracia Neville'owie zaczynali się przebijać. Ale w bramce wciąż stał Schmeichel, niezmiennie doskonały. W
W 1994 roku Duńczyk rozegrał 92 kolejne mecze z rzędu. Wcześniej taką serię w bramce miał tylko Alex Stepney, legendarny bramkarz, który wygrał Puchar Europy w 1968 roku. Schmeichel oczywiście go przebił. Od chwili, gdy przyjechał do Manchesteru w 1991 roku, był praktycznie nietykalny w podstawowym składzie. Oczywiście jak każdy miewał też swoją ciemną stronę. Po remisie 3-3 z Liverpoolem, gdzie United roztrwonili prowadzenie 3-0, napięcie eksplodowało. Schmeichel i Ferguson pokłócili się. Było mnóstwo obelg. Szkocki menedżer następnie zawiesił bramkarza, tylko po to, by przywrócić go kilka dni później dla dobra zespołu. To w sumie był typowy Ferguson. Eksplodował, wykrzyczał się, podjął pochopną decyzję, ale potem się wycofał. Umiał przyznać się do błędu. Wiedział też, że potrzebuje Schmeichela. Bez Schmeichela nie ma szans na utrzymanie dominacji. Duńczyk wspominał swoją relację z Fergusonem ciepło, mimo tych wybuchów. To najlepszy menedżer, jakiego można sobie wyobrazić. Daje ci czas, przestrzeń i możliwość wyrażania siebie. Ale najpierw musisz coś udowodnić. Kiedy traci panowanie nad sobą, to z powodu pasji. On nie lubi pewnych rzeczy trzymać w sobie. Od razu dostajesz informację zwrotną, opowiadał Schmeichel. Jego kariera w Manchesterze to 398 oficjalnych meczów, w sumie aż 5 mistrzostw Anglii i oczywiście Liga Mistrzów. Do tego raz strzelił gola, co znowu pokazuje, jak nietypowym był bramkarzem. We wrześniu 1995 roku Schmeichel wyszedł do przodu przy rzucie rożnym w meczu z rosyjskim Rotorem Wołgograd. To był Puchar UEFA, 88 minuta meczu. Piłka spadła do niego w polu karnym, uderzył i nagle zrobiło się 2-2. United ostatecznie odpadli z tamtych rozgrywek, ale gol Schmeichela stał się legendą. Pokazywał jego mentalność, nigdy się nie poddawał, walczył do końca, nie bał się ryzykować. W pewnym momencie Ferguson wiedział, że Schmeichel czuje się nietykalnym. Przed sezonem 95-96 sprowadził Tonego Cottona z Manchesteru City. Był to jedyny transfer w drużynie i to na pozycji bramkarza. Ferguson chciał zmotywować Duńczyka jeszcze bardziej, dać mu konkurencję, sprawić, żeby nie spoczywał na laurach. Nigdy nie zagrałem w Manchesterze, opowiadał po latach Cotton, ale mój transfer miał pożądany efekt na Petera Schmeichela. Wtedy osiągnął bramkarskie wyżyny, o których zwykli śmiertelnicy mogą tylko pomarzyć. Był bramkarskim odpowiednikiem Pelego, Maradony, Cruyffa, Ronaldo czy Messiego. Dodawał, był rezerwowy United. Moglibyśmy rzucić garść ryżów Petera Schmeichela, a on zatrzymałby każde ziarno. Mówił z kolei po latach Anglii Kevin Keegan. Schmeichel zapisał się też w historii, kiedy rozegrał kapitalny mecz przeciwko Newcastle w fascynującym wyścigu o mistrzostwo w 1996 roku. To był mecz serii Duńczyk kontra reszta świata i on to dźwignął. Eric Cantona strzelił potem na 1-0 dla United. To były 3 punkty, które zmieniły sezon. Manchester znowu był mistrzem. W kolejnym sezonie w listopadzie 1996 roku Duńczyk przeżył jednak moment tąpnięcia. W jednej z akcji bardzo ostro starł się z Janem Wrightem z Arsenalu. Obaj zawsze toczyli zacięte pojedynki i szczerze się nienawidzili. Tamtego wieczoru dodatkowo doszło do fizycznej konfrontacji już po meczu. Schmeichel miał podobno wyzywać rasistowsko Wrighta. Prokuratura potem jednak umorzyła całe dochodzenie. Na szczęście dla Petera, bo ten incydent mocno mógłby nabrudzić mu w życiorysie. Schmeichel przez te wszystkie lata był mocnym charakterem w szatni, tak mocnym, że co jakiś czas iskrzyło w jego relacjach z kapitanem Royem Keanem. Czułem, że grał pod publiczkę zbyt często, jakby mówił tłumowi: spójrzcie, z czym muszę sobie radzić. Nie powiedziałbym, że się nie lubiliśmy, ale też nie byliśmy najlepszymi kumplami, wspominał po latach Keane. Ich najsłynniejsza konfrontacja miała miejsce podczas tournée w Hongkongu w 1997 roku. O 2:00 w nocy podczas typowej posiadówki piłkarzy napięcie wybuchło. Wielki Duńczyk zasugerował, że powinni wyjść na zewnątrz i rozwiązać swoje problemy. Keane się zgodził. Zaczęła się walka, która według Keana trwała około 10 minut. Było dużo hałasu. Peter jest dużym facetem, opowiadał Irlandczyk. Andy Cole, który w tym czasie próbował spać w hotelu, wspominał: usłyszałem łomot na korytarzu. Poszedłem sprawdzić i zobaczyłem, że Roy Keane toczy się po podłodze, walcząc ze Schmeichelem. Nie udawali. Typowy Roy, pomyślałem i poszedłem z powrotem do łóżka. Następnego dnia Schmeichel nosił okulary przeciwsłoneczne. Był tylko jeden zwycięzca. Keane z kolei pytany o tę bójkę zamknął opis w krótkim zdaniu. Peter próbował być numerem 1, ale musiał zadowolić się byciem numerem 2. Sezon 98-99 był ostatnim sezonem Schmeichela w Manchesterze. Trzeba pamiętać, że na Old Trafford przychodził dość późno, bo miał już 28 lat. Zaraz po przekroczeniu 35 lat zszokował fanów, mówiąc, że po zakończeniu rozgrywek pożegna się z Anglią. Byliśmy na Mistrzostwach Świata we Francji w 1998 roku i odpadliśmy w ćwierćfinale przeciwko Brazylii. To była dość późna faza turnieju, nie miałem wakacji. Dzwonię do trenera i mówię: okej, odpadliśmy, kiedy chcesz, żebym wrócił? A Ferguson od razu powiedział mi, żebym przyleciał jutro.
Powiedziałem mu, że nie mogę być od razu w Manchesterze. Mieliśmy potem 11 miesięcy grania bez przerwy, to wtedy poczułem się zmęczony futbolem, opowiadał Schmeichel. Ferguson wymuszał jego powrót, bo Manchester musiał grać w eliminacjach do Ligi Mistrzów już 12 sierpnia. Swoją drogą to na jego drodze stanął ŁKS Łódź. W ogóle z dzisiejszej perspektywy to niepojęte, że druga drużyna w Anglii musiała grać w jakichś eliminacjach, ale to już temat na inną opowieść. Ostatecznie Schmeichel dostał 11 dni wolnego, nie były więc to długie wakacje. W listopadzie powiedział, że odchodzi. Ogłoszenie wstrząsnęło klubem. Schmeichel był fundamentem, filarem, nietykalnym elementem układanki. Ferguson już myślał o następcy, o Marku Bosniku z Aston Villa, ale najpierw trzeba było dokończyć sezon. I to jaki sezon? Manchester wolno wchodził w tamte rozgrywki. Tak jak powiedziałem, zaczynał od ŁKS Łódź, z którym zresztą zremisował 0-0 w Polsce. Potem drużyna toczyła się od meczu do meczu, ale przyspieszyła w grudniu. Przełomem był mecz z Interem. Schmeichel znakomicie spisał się w starciu z Iwanem Zamorano. Sezon nabierał rozpędu. United grał na 3 frontach. W lidze, w Pucharze Anglii i oczywiście w Lidze Mistrzów. I we wszystkich 3 rywalizowali z najlepszymi. W półfinale Pucharu Anglii Schmeichel wyjął karnego strzelanego przez wielkiego Denisa Bergkampa. Zrobił to w dodatku w 92 minucie spotkania. Holender stał z głową opuszczoną, zupełnie zdruzgotany. Chwilę później Ryan Giggs w dogrywce strzelił jednego z najsłynniejszych goli w historii Pucharu Anglii. Takie momenty budowały legendy zarówno Schmeichela, jak i Giggsa. Potem oczywiście Manchester napisał historię, którą wszyscy dobrze znają. Opowiadałem ją wiele razy w różnych odcinkach o piłkarzach Manchesteru, których jest już całkiem sporo na kanale. Na pewno warto odnotować to, że Schmeichel był kapitanem w finale Ligi Mistrzów pod nieobecność zawieszonego Roya Keana. Po zwycięskim golu Solskiera Schmeichel zrobił tak zwaną gwiazdę. Obrazy Duńczyka robiącego akrobacje w polu karnym obiegły świat. To był jego ostatni mecz dla Manchester United i to tak ikoniczny. Po meczu w Barcelonie Ferguson i Martin Edwards próbowali jeszcze raz przekonać Schmeichela, żeby został w Manchesterze. Logika wydawała się niezbita. Zdobył wszystko, co było do zdobycia. 5 tytułów mistrzowskich, 3 Puchary Anglii, Puchar Ligi oraz Ligę Mistrzów. Zdobył potrójną koronę. To był idealny moment na odejście. Mógł sobie zwyczajnie pozwolić na powiedzenie dziękuję w chwili największego triumfu. Oczywiście nie chciał zmieniać zdania, znowu był niesamowicie pewny swego. Ale co ciekawe, po latach przyznał, że żałuje. Jak sam powiedział, absolutnie nie powinien odchodzić w takim momencie. Wiele lat zajęło mi dojść do tego wniosku. To była decyzja młodego mężczyzny. To było po prostu głupie. Ale oczywiście perspektywa czasu dużo zmienia. Rzadko mówi się o mentalnym obciążeniu graczy. Mówimy o fizyczności, ale czasem po prostu jesteś zmęczony w głowie. Ja wtedy byłem zmęczony w głowie, opowiadał Schmeichel. 4 lata gry bez przerwy, turnieje latem, presja wygrywania każdego meczu, każdego trofeum. Bycie najlepszym bramkarzem na świecie oznaczało niemożliwość odpuszczania. Po latach myślę, że mogłem porozmawiać z Fergusonem i nieco odpuścić. Byłem już stary i nie musiałem koniecznie grać w każdym meczu. Wtedy grałem twardego faceta, podjąłem decyzję i nie chciałem się z niej wycofywać, ale to był błąd, opowiadał Duńczyk. Sezon 98-99 był dla Schmeichela niczym wyciskanie cytryny. Grał praktycznie w każdym meczu, było ich około 60, licząc wszystkie rozgrywki. Nieustanne wyjazdy i presja wygrywania wszystkiego to była brutalna liczba, szczególnie dla 35-latka. W finale Ligi Mistrzów, gdy Bayern prowadził przez 90 minut, Schmeichel nie dał się złamać, bronił, organizował obronę, krzyczał na zawodników, a w ostatnich sekundach przebiegł 80 metrów, żeby pomóc w ataku. To było podsumowanie jego kariery. Odwaga, determinacja, nieustępliwość. Nigdy się nie poddawał. Nigdy nie przestawał walczyć. Jako kapitan Schmeichel podniósł Puchar Europy. Ferguson stał obok niego. Obaj wiedzieli, że to koniec pewnej ery. Od 91 do 99 roku. 8 lat, które zmieniły Manchester United z klubu walczącego o powrót do wielkości w najbardziej dominującą siłę w angielskim futbolu. To był po prostu hegemon europejskiej piłki. Po finalu w Barcelonie Schmeichel był pewien jednego, nie chce już angielskiego futbolu. Presja, tempo, 60 meczów w sezonie. To było zbyt wiele. Potrzebował czegoś spokojniejszego, mniej wymagającego, co pozwoliłoby mu grać jeszcze kilka lat bez niszczenia ciała i psychiki. Wymyślił sobie, że zamieszka w Portugalii, przeniósł się do Sportingu w Lizbonie, gdzie podpisał 2-letni kontrakt. W swoim pierwszym sezonie znowu był talizmanem. Sporting wygrał mistrzostwo pierwsze od 18 lat. Pojechałem do Portugalii, spędziłem tam fantastyczny czas. Nie tyle na boisku, zyskałem przede wszystkim jako człowiek. Spotkałem ludzi, którzy są moimi przyjaciółmi do dziś, opowiadał Duńczyk. Po roku zapragnął jednak wrócić do Premier League, kontaktował się nawet z Manchesterem, ale Alex Ferguson patrzył już wtedy tylko w przód. Schmeichel miał 36 lat, Manchester szukał młodszego bramkarza. Zresztą tamtego lata przyszedł francuski mistrz Europy, Fabien Barthez. Duńczyk został jeszcze chwilę w Portugalii, a w 2001 roku trafił do Aston Villa. Nie był to klub celujący w najwyższe cele, był to klub, który grał w najwyższej lidze. Schmeichel miał 36 lat, Manchester szukał młodszego bramkarza. Zresztą tamtego lata przyszedł francuski mistrz Europy, Fabien Barthez. Duńczyk został jeszcze chwilę w Portugalii, a w 2001 roku trafił do Aston Villa. Nie był to klub celujący w najwyższe cele,
Ale to tam Duńczyk został pierwszym bramkarzem, który strzelił gola w Premier League. Villa przegrywała. Schmeichel jak zawsze, gdy jego zespół przegrywał, ruszył do przodu przy rzucie rożnym. Piłka spadła w pole karne Evertonu, chaos, zamieszanie i nagle Schmeichel miał piłkę przy nodze. Oczywiście uderzył. Gol. Tamten wyczyn to było coś wielkiego. Tamten wyczyn potem został powtórzony tylko 5 razy. Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard, Asmir Begovic i Alisson Becker. Tylko ci bramkarze mają gola w Premier League. Villa przegrała jednak tamten mecz z Evertonem. Gol Schmeichela nie wystarczył. I to było symboliczne dla jego czasu w tym klubie. Indywidualne momenty blasku, ale ogólnie brak zespołowego sukcesu. Potem kończył na ławce jako zmiennik dla Petera Enkelmana. To był ewidentny znak, że kończy się czas wielkiego Petera Schmeichela. W 2002 roku trafił jeszcze do Manchesteru City, gdzie trenerem był Kevin Keegan. Ten sam, który lata temu podziwiał go w starciach z Newcastle. Z tego okresu zapamiętany został choćby incydent z Garym Nevillem. Wychowanek Akademii United, który grał ze Schmeichelem jako młody obrońca, odmówił mu uścisku dłoni. To był publiczny gest. Kamery wszystko nagrały. Odszedł od nas, a potem grał dla City. Jestem fanem United i nie mogę grać dla Manchesteru City. Nie mogę grać dla Leeds i nie mogę grać dla Liverpoolu. To po prostu jest wyryte w kamieniu. Po prostu nie grać dla tych klubów bez względu na to, co się dzieje, opowiadał Neville. Gary pamiętał też, jaką wyrwę zostawił Schmeichel w Manchesterze. Klub długo szukał bramkarza. Bosnik, Taibi, Bartes, Howard czy Carroll. To były wynalazki, z których żaden nie zbudował takiej pozycji, jaką wcześniej zbudował Schmeichel. Duńczyk ogłosił koniec kariery w wieku 40 lat. Oczywiście nie zniknął z futbolu, stał się cenionym ekspertem telewizyjnym. Próbował też różnych rzeczy poza futbolem. Uczestniczył m.in. w zagranicznej wersji Tańca z Gwiazdami w 2006 roku, ale został wyeliminowany w dniu swoich 43 urodzin. Prowadził też różne programy, m.in. został gospodarzem programu Brudna Robota w 2008 roku w stacji Discovery. Miałem kilka niesamowitych przygód. W Warszawie na przykład czyściłem kominy. Pracowałem też w kopalni węgla i jako hodowca świń. Dostałem szansę odwiedzenia różnych części Europy. To było świetne doświadczenie, opowiadał Peter. Ogólnie nie nudzi się po karierze, cały czas szukając dla siebie nowych kierunków. Na przykład przez chwilę był właścicielem swojego klubu z dzieciństwa. To, że Schmeichel jest człowiekiem orkiestro, pokazała scena z 2006 roku. Duńczyk dołączył do Robiego Williamsa na scenie stadionu Parken w Kopenhadze. Grał tam na keyboardzie, a potem też na gitarze podczas słynnego utworu Feel. W 2013 roku Schmeichel rozwiódł się z Bente, z żoną, którą poznał jako nastolatek i z którą był ponad 30 lat. W 2019 roku ożenił się ponownie z Laurą von Lindholm, z modelką Playboya. Z Bente miał 2 dzieci, córkę i syna Kaspera. I to Kasper kontynuował rodzinną tradycję bramkarską. W 2016 roku był podstawowym bramkarzem Leicester City, gdy klub sensacyjnie wygrał Premier League. Ale oczywiście przez całą karierę Kasper żył w cieniu ojca. Myślę, że twój ojciec by to złapał. Takie komentarze słyszał setki razy. W każdym razie nazwisko Schmeichel do dziś budzi respekt. Głównie z tego powodu, że bronił bramki Manchesteru w jego najlepszym okresie. Był też mistrzem Europy i ogólnie trafił na czas, kiedy piłka stała się sportem telewizyjnym z masową siłą rażenia. Kiedyś agencja Reutersa przeprowadziła wielkie głosowanie na najlepszego bramkarza w historii. Schmeichel wyprzedził Lwa Jaszyna i Gordana Banksa. W porównaniu do nich jego kariera jest znakomicie udokumentowana w mediach. Kompilacji z jego interwencjami jest od groma. Oczywiście po karierze jego status próbowało wykorzystać wiele organizacji. Schmeichel był krytykowany np. za udział w sportwashingu, otrzymując pieniądze za promowanie gospodarzy Mistrzostw Świata, Rosji i Kataru. Dodatkowo wspierał dziwną propozycję FIFA, by mundial odbywał się co 2 lata, zamiast co 4. To rzuciło cień na jego reputację. Dla wielu był to dowód, że pieniądze i rozgłos znaczyły dla niego więcej niż wartości. Ale mimo kontrowersji legenda Schmeichela jako piłkarza pozostaje nienaruszona. Ryan Giggs powiedział kiedyś: bramkarze czasami sami wygrywają mecze. Peter czynił to częściej niż ktokolwiek inny. 11 goli w profesjonalnej karierze, 129 meczów dla Danii, 24 trofea zdobyte w różnych klubach. Legendarne parady, którymi do teraz można raczyć się na YouTubie. Po prostu taki był Peter Bolesław Schmeichel. Syn polskiego muzyka jazzowego i duńskiej pielęgniarki, jeden z najlepszych bramkarzy w historii futbolu i ta legenda nigdy nie zostanie zapomniana. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jak zawsze będzie mi miło, jeśli dorzucicie od siebie łapki w górę albo jakieś konstruktywne komentarze. Dziękuję też drużynie Patronów, gdzie zebrało się kilkanaście osób i naprawdę doceniam ich zaangażowanie w rozwój tego projektu. To tyle ode mnie na dziś. Pozdrawiam i słyszymy się pewnie za jakieś 2 albo 3 dni.